Zobacz ile mrówek. Nigdy w życiu tyle nie widziałem naraz. One wyłażą cały czas. Krocionu. Jesteśmy właśnie w masajskiej chacie, która ma bardzo specyficzny klimat. Jest tutaj ciepło, chociaż na zewnątrz jest już noc i jest chłodno po deszczu. To jednak to ciepło ogniska, przy którym siedzimy, domowego, daje taki niesamowity komfort rozluźnienia, bo nie jest za gorąco, a przy okazji przepiękny zapach drzewa, które się tutaj paliło między tymi nie kamieniami, wyjaśnię za chwilę co to jest. Daje taki bardzo przyjemny zapach, troszkę kadzidłowy, można by powiedzieć. On bardzo fajnie wpływa na nasz układ nerwowy. Poza tym pierwotnie patrząc się na żar, który tutaj jeszcze możemy zaobserwować pomiędzy, taki czerwieniutki, bardzo nas uspokaja. No, człowiek wywodzi się z jaskini, ogrzewał się ogniem od tysięcy lat i przebywanie właśnie w takim środowisku jest dla nas wyjątkowo kojące, o czym sobie nie zdajemy sprawy. Nie ma wcale tak dużego zadymienia, pomimo tego, że mamy żar, właśnie dlatego, że Masajki używają odpowiednich gatunków drzewa. One doskonale wiedzą, jakie gatunki mogą sobie tutaj w domu wykorzystać. Doskonale wiedzą też, jak przygotować takie drzewo nawet w porze deszczowej, no bo przecież pada, wszystko jest mokre, a widzicie, to drzewo spokojnie jest tutaj wykorzystywane do palenia. No i właśnie, z czego jest zbudowane to palenisko? Jesteśmy na takim obszarze, gdzie nie mamy kamienia naturalnego, wszędzie są tylko piaski i kwarce, czasami w większych bryłach, ale nie na tyle dużych, tak jak te tutaj na zdjęciu. Czyli uniemożliwiałyby gotowanie, postawienie na środku tutaj właśnie garnka. Zobaczcie, maciupeńki żar, a tutaj jest bardzo przyjemne ciepełko, które bije do ręki. Żeby nie używać kwarcu, który też przy rozgrzaniu mógłby po prostu wybuchnąć i byłby bardzo niebezpieczny, to tutaj wykorzystuje się termitiery. Termitiery odpowiednio się ociosuje, przynosi się, one świetnie zdają egzamin jako właśnie takie podpórki do garnka, bo te garnki, które tutaj widzicie sobie na takim masajskim kredensie, okrągły, kładzie się tutaj po prostu między kamieniami i wykorzystuje się to ciepło z komina, który się tam wytwarza. Jest to wystarczające do tego, żeby ugotować. Termitiera to będzie jakaś ziemia, nie? Tak, to jest ziemia ze śliną, trochę może też nie wiem czy nie z odchodami, nawet musiałabym tutaj to sprawdzić. No i teraz o co jeszcze chodzi tutaj też przy tym ognisku. Warto zwrócić uwagę, że my gotując w Polsce gotujemy na 4 palnikach. Gotujemy dla 1, 2, 3, może 4 osób w rodzinie. Masajska kobieta gotuje dla wielu osób. Bardzo często jest to posiłek dla 10 osób i więcej, a ma tylko jedno palenisko. Co się gotuje? Gotuje się najpierw warzywa. Bardzo mało te warzywa stanowią taki maciupeńki sosik do ugali, czyli do zmielonej, w języku ugali to jest język Suahili, a w języku Masai do ugotowanej mąki kukurydzianej, którą tutaj oni nazywają emutu. Żeby ten smak troszeczkę poprawić, właśnie to emutu, które gniecie się odpowiednio w dłoni, macza się w takim sosiku najczęściej z ziemniaka, cebuli czerwonej i pomidora. Czasami bywa zielony szpinak, czasami bywa to ugotowana garstka fasoli, którą będą się musieli podzielić wszyscy ci, którzy będą taki posiłek spożywali, czyli tak jak wspomniałam, około nawet i 10 osób. Masajski dom jest bardzo prosty, jest zbudowany tak naprawdę z jednego dużego pomieszczenia, które jest przedzielone małymi takimi ściankami działowymi. Zawsze będą 2 łóżka, jedno będzie kobiece, drugie będzie męskie, tak zwane to, na którym ja siedzę teraz, to jest tak zwane łóżko męskie, dlatego że za mną nie ma żadnych półek, nie ma żadnego wyposażenia i tutaj śpią wojownicy, mąż kobiety. Po stronie żeńskiej będą półki, na których jednym z najważniejszych elementów są tykwy, w których przetrzymuje się mleko. No i oczywiście takie bardzo ładne bagaże, spakowane w walizkach, tak to by można było wyglądać, że Masajowie przygotowują się do podróży. Może troszkę tak, bo jest to lud koczowniczy, półwędrowny, który został zmuszony przez różne okoliczności
geopolityczne do osiedlania się. Do dzisiaj oni mają bardzo maleńki dobytek, no właśnie związany z tym, że wcześniej przemieszczano się co 3-4 lata w nowe miejsca. Dzisiaj Masajowie praktycznie już się nie przemieszczają albo w bardzo niewielkim wymiarze, ale nadal tych rzeczy, których korzystają, jest bardzo niewiele i można je spakować tak naprawdę do właśnie takich 2 walizek czy 3. Siedzę tutaj w wyjątkowym miejscu też i to jest coś niesamowitego, bo generalnie Masajowie nie śpią na materacach, nie mają takiego luksusu. Ich łóżkiem, ich materacem jest skóra z krowy, odpowiednio tutaj na miejscu przygotowana, ale że odwiedzają nas tutaj goście różni i jedna z moich koleżanek w czasie rozmowy z Laheri słyszała o tym, że Laheri mam takie marzenie, żeby mieć materac, więc ten materac kilka dni temu otrzymała, no ale tak bardzo się z niego cieszę, że on tutaj jest, że jeszcze na nim na pewno nie spała, tym bardziej, że go położyła, zobaczcie, po męskiej stronie, a jej mąż w domu nie było od prawie roku, więc on z tego materaca na pewno szybko nie skorzysta, a ona z 2 córeczkami nadal sobie śpi na kocyku, który rozścieliła na właśnie takiej przygotowanej odpowiednio skórze krowie tradycyjnej. Nietypowym wyposażeniem też na jej łóżku jest poduszka. Ja się śmieję, że to taka zdobycz cywilizacji, do której się bardzo łatwo przyzwyczaić. I kiedy do mnie zachodzą Masajowie do domu, przyglądają się właśnie mojemu łóżku z materacem, to zawsze mówię, że bardzo ładne, no i też dostała Laheri jedną tutaj poduszkę na testowanie, żeby zobaczyć, jak ona się będzie sprawdzała. Ale widzę, że musi ją bardzo lubić, skoro ją położyła dla siebie i ona z niej korzysta, więc to takie bardzo miłe zmiany. Ja się też przy takich zmianach zawsze zastanawiam właśnie, jak bardzo ta nasza kultura, nasza cywilizacja do nich teraz wchodzi, do ich domów, ile oni z tego potrafią skorzystać w mądry sposób, jakie im to przyniesie zmiany, czy to przyniesie im korzyści, czy zagrożenia, tego nie wiemy. Trudno jest to nam z naszej perspektywy europejskiej ocenić, bo my naprawdę nie rozumiemy ich stylu życia i każdy sposób pomagania tej społeczności, no trzeba się liczyć z tym, że może mieć 2 końce, że możemy przynieść wiele dobrego, ale też tak naprawdę rezultatów tego, co my tutaj im wnosimy, w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i co tu jeszcze powiedzieć? O masajskiej kuchni wyposażenie jest zawsze tutaj na środku przy palenisku. Będą tu kubeczki, w których się rano pije herbatę i po południu i będzie kilka garnków, w których się gotuje. W jednym na pewno, tak jak wspomniałam, będzie gotowana mąka kukurydziana, w drugim zestawie te warzywa. Laheri tutaj ma przygotowane u góry 3 takie zestawy do gotowania. Jest to przydatne, zwłaszcza kiedy na przykład musi gotować osobno dla mężczyzn i dla kobiet, dlatego że zgodnie z masajskimi zwyczajami mężczyźni, wojownicy nie mogą jeść posiłków ze swoimi żonami. Kobieta nie może zobaczyć, jaki mężczyzna, i w drugą stronę również. Bardzo mocno tego przestrzegają, są bardzo restrykcyjni przy tym, więc kiedy to na przykład, gdyby Niangu był mężem Laheri, albo gdyby to był on, to na pewno też jako mężczyzna nie mógłby jeść sam, musi zawsze wojownik jeść w towarzystwie innego wojownika w domu, a na ten czas kobieta, która wybudowała ten dom własnymi rękami, która przygotowała ten posiłek, nie może w tym domu być i nawet gdyby bardzo padało na zewnątrz i nawet gdyby była w zaawansowanej ciąży, to musiałaby z tego domu wyjść. No i taki mężczyzna, przynajmniej z jednym wojownikiem, jeszcze jak sobie zje posiłek, to bardzo często później się tutaj położy, odpoczywa i będzie z nim nocował. Często na takim łóżku masajskim dokładnie tego rozmiaru nocuje 6-7 wojowników. I kiedy skończą posiłek, oczywiście żona może wrócić, a z drugiej strony co tam się zadziało? Nie? W domu masajskim. Pies ciągnie za sznurek cielaczka biednego. A i próbuje pies wyprowadzić cielaka z domu. No coś ciekawego. No bo to też jest ciekawe, że cielaki mieszkają razem. Z Masajami, tak. Bardzo często małe kłuski, małe cielaczki, małe kurczaki. I kurczaki, które są tam. Pod łóżkiem, no to wszystko w masajskim domu się odbywa. Staramy się tutaj też pokazywać, że to jest do końca sobie dobre, ale jest im to bardzo trudno zrozumieć. Oni też unikają jakby takiego wkładania energii w budowanie nowych konstrukcji. No to wynika też z tego ich koczowniczego, wędrownego stylu życia. I budowanie dla nich budynków dla zwierząt, jak dla kurczaków czy dla zwierząt, no, stanowi dużą
zagadkę i tak trochę się z ich wewnętrznymi przekonaniami kłóci, ale jest to konieczność, która na pewno gdzieś tam z czasem w masajskich bomach się będzie pojawiała, bo myślę, że zaczną sami dostrzegać to, a nawet jeżeli nie sami, ale zaczną wierzyć ludziom z zewnątrz, którzy mając doświadczenie w takim gospodarowaniu będą w stanie ich przekonać do tego, że rzeczywiście życie z kurczakami w jednym domu, na jednym łóżku zdrowe nie jest. Ale wracając jeszcze tutaj do tych zwyczajów, bo tutaj nas ta sprawa ze szczeniaczkiem i cielaczkiem odwiodła od tematu głównego. A propos właśnie tutaj tych zwyczajów, więc dlaczego są aż 3 zestawy do gotowania? Bo bardzo często jest tak, że kobieta nie chce czekać na jedzenie, więc ona ugotuje to ugali przynajmniej 2 razy i jedno zostawi tutaj dla męża, bo jeżeli on będzie miał 3 czy 4 wojowników, no to trzeba tego jedzenia po prostu przygotować więcej, a ona też musi wyżywić swoje dzieci. Bardzo często ma też mamę tutaj do pomocy albo jakąś dziewczynę z rodziny, która jej pomaga przy gospodarstwie. Bardzo często też na przykład będzie gotowała dla pozostałych żon swojego męża albo dla swojej teściowej, albo dla młodszego rodzeństwa, więc ona też rodzeństwa swojego męża, więc ona też potrzebuje po prostu mieć jeszcze jedno naczynie dla przygotowania, no a poza tym też się szykują na takie zdarzenia, które wymagają gotowania posiłków dla większej ilości osób. To się robi na przykład właśnie kiedy rodzi się dziecko, to przyjdą tutaj goście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, które trzeba nakarmić, no i trzeba mieć tych naczyń troszeczkę więcej. Wiadomo, że te 3 tutaj zestawy nie wystarczą, żeby nakarmić 100 osób, ale wszystkie sąsiadki mają bardzo podobne zestawy, więc one bardzo solidarnie się złożą i rozpalą kilkanaście ognisk i właśnie wtedy solidarnie razem przygotują posiłki okolicznościowe, które zjada się z okazji narodzin, pogrzebów, czy też ślubów masajskich, bądź też różnych ceremonii, takich, które wprowadzają młodzież w świat dorosłości, czy też takie ceremonie, które mają wzmacniać, odciągać uroki. One bardzo często są związane też właśnie z jedzeniem, albo chociażby też święta, tak, które obchodzą, bo wielu z nich jest chrześcijanami różnych denominacji. No ale zawsze święta to tak jak u nas, prawda, szykuje się super jedzenie, to oni też starają się zjeść coś lepszego i dla mnie to było zaskakujące, co się je tutaj, no nie ma, drodzy Państwo, barszczyku, nie ma 12 potraw, nie ma kompociku z suszu, nie ma ryby po grecku. Tu się nadal je ugali, nadal się je dokładnie taki sam bardzo ubogi sosik z tej fasolki, ze szpinaku albo właśnie z tych ziemniaków, pomidorów i czerwonej cebulki. Takim super ekstra dodatkiem będzie i to jest po prostu coś niesamowitego, jak każdemu z nich będzie można kupić sodę, czyli taką małą butelkę napoju, tak jak dzisiaj piliście tego na przykład jabłkowego albo Coca-Coli, czegoś gazowanego, po prostu słodkiego. Jak będzie można kupić kilka podpłomyków, takich ciapati, nie wiem, po 1 na głowę, czy kilka mandasi też po 1 sztuce na głowie. Mandasi to są takie pączki wytrawne, czyli nie słodkie i bez nadzienia. No to dla nich jest to po prostu ogromne wyróżnienie, ogromne świętowanie i mnie to zawsze wzrusza po prostu, jak tutaj rozmawiamy o przygotowaniach świątecznych, jak oni po prostu tak skromnie czasami rozmawiają i tak czasami są niepewni, bo ja się ich pytam, co ja bym Wam mogła na te święta tutaj sprezentować, co by Was ucieszyło i ja, prawda, myślę tutaj w naszych polskich kategoriach, prawda, wielkich prezentów, a oni mi skromnie przychodzą tacy w niepewności, mówią, czy mogłabym, tak, kupić im po prostu 10 tych mandacji, bo ich jest 10 osób i po jednym. Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest koszt na polskie w granicach myślę, że za 10 mandacji powiedzmy maksymalnie 17 zł, tak, czyli jakbym tam jeszcze to kupiła powiedzmy po 2 sztuki na osobę, więc jest w nich taka ogromna skromność i też lęki na pewno nie są taką nacją, tak jak się mówi często o ludziach z Afryki, że traktują nas białych jak bankomat i że ciągle wyciągają ręce i proszą o coś. Zawsze to ja proponuję, żeby na przykład, czy ja bym nie mogła jakoś ich tutaj wesprzeć i widzę, jak ich to krępuje, w ogóle mnie prosić o cokolwiek i nawet ostatnio Niagu gdzieś tam przyszedł i mówi, czy może ode mnie pożyczyć jakieś pieniądze, bo jego babcia jest w szpitalu i naprawdę jest w szpitalu i on mi to odda, jak zarobi w następnym miesiącu za pracę, to czy ja mu nie mogę pożyczyć, albo właśnie takie sytuacje, jak tutaj nam dziewczynka się po sąsiedzku rozchorowała, no i teraz wymaga natychmiastowego naprawdę leczenia, a tutaj czekają na decyzję jej ojca, który jest na Zanzibarze, czy on przyśle pieniądze na lekarza, czy nie. Ja też im tutaj powiedziałam, że proszę jutro
zawieźć to dziecko, ja po prostu za tą wizytę zapłacę, bo tutaj nie ma co czekać, tam jest silny stan zapalny i każda godzina tak naprawdę jest niepotrzebnym bólem i cierpieniem dla dziecka, ale też i zagrożeniem zdrowia i życia w jej wypadku, tak? Także no to jest zaskakujące, że w domach, zobaczcie, w XXI wieku musimy się doświetlać latarką czołówką, bo jest jedna jedyna żaróweczka mała, która oświetla tutaj troszeczkę tą przestrzeń. Jak ja tutaj przyjechałam 2 lata temu, nie było w ogóle takiego światła. Doświetlaliśmy się latarkami takimi malutkimi, solarnymi, no, które też w pewnym momencie wysiadały. No i też nie w każdej bomie taka latarka nawet jest. No i teraz, drodzy Państwo, mówimy też na przykład o edukacji, tak? W jakich warunkach właśnie w takim domu dziecko ma odrobić zadania domowe? Tu nie ma biureczka czystego, nie ma ładnej lampeczki, nie ma kolorowych pisaków, nie ma kolorowanych materiałów takich. Te dzieci mają brzydkie, brudne, szare, papierowe zeszyty, jeden jakiś wysłużony długopis, który czasami pisze, czasami nie pisze. I tutaj naprawdę dzieci, jak widzą temperówkę, to jest taka walka o temperówkę i po prostu takie zakochanie dziecka i maślane oczy do tych temperówek, że to jest po prostu nie do uwierzenia. Tak? Reakcja na kredę, na cokolwiek w ogóle kolorowego, jak każde dziecko chciałoby. I teraz pokazać, że coś takiego jest, ale później tego nie dostarczać, to jest okrucieństwo. Tak? I teraz jak pomagamy, to pomyślmy też o tym, że przyjdziemy i tu przywieziemy jakiś prezencik, to pytanie, no owszem, fajnie, że jednorazowo, to na pewno ucieszy, ale zostaje coś w tym dziecku na pewno. Jakaś taka później tęsknota, marzenie, wspomnienie, miejmy nadzieję, że miłe, ale zastanówmy się, czy rzeczywiście 50 sukienka i 60 bluzka w szafie da nam to szczęście, czy może nie warto czasami takiego dzieciaka wspomóc i gdzieś tam zaprogramować sobie chociaż, nie wiem, 30 zł miesięcznie, żeby takiemu dziecku do Tanzanii wysłać, a za 30 zł tutaj takie dziecko za 15 000 szylingów naprawdę może mieć fajne materiały plastyczne, które mu pozwolą się rozwijać kreatywnie i gdzieś tam też zadziałać, ale przede wszystkim też takie pieniądze wyzłane właśnie takiej wielkości. Tutaj nie mówimy o 300 zł, mówimy o 30. Jest w stanie te 15 000 szylingów dać dziecku przynajmniej jednego banana dziennie przez cały miesiąc. A jeden banan dziennie dla takiego dziecka to jest bardzo duży posiłek. Bo generalnie te dzieci no, nie dojadają, one są Tak. niedożywione, prawda? Tak, no widziałeś dzisiaj, przyszła tak, prawda, dziewczynka, która ma gorączkę, ma ten stan zapalny, a okazuje się, że jak dostała coś do picia, to praktycznie takie maleństwa zassało taki duży kubek i wypiło to praktycznie duszkiem. Było widać ogromne pragnienie i te dzieci, jak do mnie no też obserwujecie, przychodzą. Co prawda przy was one się krępują, jest ich mniej, ale kiedy jestem sama, to naprawdę to wiadro wody wypijają i tylko pytają, ze szkoły przychodzą, to nie idą do swoich mam, tylko przychodzą do mnie i proszą o tą wodę, bo u mnie ta woda jest, a u mam niekoniecznie, tak? I u mnie ta woda też jest czystsza, bo jest z deszczówki, z Rydny, a im mama przynosi wodę z kałuży tak naprawdę, tak? Z otwartych takich zbiorników wodnych, które są zanieczyszczone przez zwierzęta, przez błoto, przez wszystko wymieszane w tej porze deszczowej. Więc no, tutaj naprawdę nie trzeba wiele, żeby tym dzieciakom pomóc, ale też ta pomoc powinna być długofalowa i ja się bardzo martwię też, że właśnie ta pomoc, jak tutaj do nich trafia czasami w okolicy, bo to obserwuję, to jest taki złoty strzał. Ktoś się poczuje lepiej, że pomógł i to jest też fajne i bardzo za to dziękujemy, ale jeżeli jest taka możliwość, żeby po prostu gdzieś te dzieciaki wesprzeć też tak bardziej długofalowo, to na pewno też bardzo warto to rozważyć, bo nie są to duże koszty, a może tym ludziom zmienić życie. Zobaczcie, no, siedzicie teraz, drodzy oglądający widzowie, w swoich przytulnych, ciepłych mieszkankach, tak? A ci ludzie żyją w takich warunkach. Żyją i im było bardzo dobrze i oni kilka tysięcy lat tak przetrwali i byliby tak dalej, gdyby nie nasza cywilizacja, która do nich wchodzi z wielkimi butami i niszczy bardzo. Im odebrano ziemię, na których mogliby się przemieszczać, utworzono parki narodowe, odebrano im ziemię pod uprawy oczywiście dla całej Tanzanii, ale nie dano im nic w zamian, tak? Nie dano im nic. Wcześniej kolonialiści na Tanzanię naprawdę okradli w przerażający sposób, nie zostawiając tutaj po sobie nic. Nie ma tutaj w tym kraju dróg, nie ma takich podstawowych elementów, które ułatwiają życie i pozwalają na rozwój, a daje się tym ludziom teraz wiedzę, bo ta wiedza do nich dociera, jak wygląda świat i zostawia się ich w potrzasku, bo oni nie mają wiedzy, nie potrafią się podpisać, nie czytają, nie wiedzą nic dookoła. Dzisiaj słyszeliście, jak rozmawialiśmy o różnych krajach na świecie i trzeba tutaj po prostu dorosłym ludziom tłumaczyć, jakie są kontynenty, tak, gdzieś tam. No i teraz pytanie, co też świetne w naszych rozmowach padło,
na ile im ta wiedza jest potrzebna, jakie są kontynenty, jakie kraje, bo ci ludzie tak naprawdę nie potrafią policzyć pieniędzy, które mają w portfelu, nie potrafią zaplanować swoich wydatków w ciągu tygodnia, a już to dopiero miesiąca, bo oni tysięcy lat żyli chwilą tutaj i teraz i z jednej strony to jest piękne i to jest coś, z czego im zazdrościmy, a z drugiej strony, no tak jak nawet tutaj chore dziecko z zębem i brak możliwości zadbania o to dziecko, tak naprawdę brak funduszy i lęk matki przed zadziałaniem, żeby to po prostu zrobić szybciej, powoduje, że ta pomoc nie przychodzi. No to oni bardzo często myślą, że przeczekanie problemu przyniesie rozwiązanie. No oby to nie było dramatyczne rozwiązanie dla tego dziecka w postaci rozwoju intensywnego stanu zapalnego, który się ewidentnie rozwija, tak? Tutaj są takie, wiesz, ważne aspekty też a propos tego, że ten świat bardzo przyspieszył nasz, a Masajowie przez tysiące lat żyli właśnie w takich warunkach, oni nie mieli potrzeby zmiany, ale to my spowodowaliśmy to, że oni stanęli w postrzasku, bo muszą w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat nadrobić w edukacji, w rozwoju kroki, na które my mieliśmy kilkaset lat, jeżeli nie kilka tysięcy, tak? I oni nagle muszą dostosować się do tych okoliczności, w jakich żyjemy, bo nie sposób już funkcjonować tylko w buszu. Ten świat ich się kończy. I teraz na przykład tak jak w pokoleniu Niangów, jego równolaci w większości, których znam, nie ma niestety żon jeszcze, tak? Nie ma ich nie dlatego, że nie chcą. Nie mają tych żon dlatego, że ich na nie nie stać, dlatego, że teraz za wszystko trzeba zapłacić, za pomoc medyczną trzeba zapłacić, za takie ubrania, jak ona trzeba zapłacić, za gumiaki trzeba zapłacić. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu Masajowie nie musieli iść do sklepu i nic kupować, bo oni byli samowystarczalni w buszu. Ubranie robili sobie ze skóry, buty ze skóry, jedli, tak jak próbowaliście, owoce w buszu, krowy zapewniały mleko, mięso, tłuszcz, wszystko, niczego więcej nie potrzebowali, tak? A teraz właśnie w przesiadłym trybie życia to tak, zaczynają potrzebować narzędzi do tego, żeby uprawiać kukurydzę, potrzebują więcej rzeczy do domu, widzą, że inni mają materace, to oni by też chcieli, widzą, że do buszu można kupić opony, buty z opony takiej motocyklowej, no to też sobie kupią. To wszystko wymaga pieniędzy. Gdzie oni mają zarobić pieniądze, jeżeli oni są bez szkoły, nie piszą, nie czytają, jeżeli tutaj nie ma żadnych zakładów pracy, to gdzie taki Masaj mógłby takie pieniądze zarobić? No i tutaj brakuje tych umiejętności, których my możemy ich nauczyć, właśnie takie dorosłe osoby. A wracając do tego pokolenia Niangu, zobaczcie, tutaj nie ma ubezpieczenia, nie ma ZUS-u, nikt nie odkłada na emeryturę i żyją dzięki temu, że żyją bardzo społecznie w dużych grupach rodzinnych. Generalnie małe dzieci pracują. 3-5-latki chodzą normalnie do buszu codziennie na 6-8 godzin na wypasy krów, owiec, kóz. Jak dorastają, no to stają się wojownikami, czyli takimi ochroniarzami, powiedzmy, lokalnymi, to pełnią funkcję security, pomagają kopać groby, jeżeli komuś się dzieje krzywda, no to muszą pomóc po prostu daną sytuację wyjaśnić, czy kogoś obronić. Ich obowiązkiem jest również zadbać na tyle o krowy, żeby można było te krowy spieniężać na targu, czy pozostałe zwierzęta, żeby można było właśnie kupić czy jedzenie, no też nowość dla nich od kilkudziesięciu lat jedzenia tej mąki kukurydzianej, czyli też znowu trzeba kupić chociażby takie naczynia, jakie tutaj mamy. To powoduje, że no po prostu ich na wiele rzeczy nie stać i już coraz rzadziej mają więcej niż jedną żonę, bo żona przecież kosztuje, za nią trzeba zapłacić, ale no tak jak w pokoleniu Niangu, ja myślę, że 80% mężczyzn nie ma żony i ich nie będzie miało, bo po prostu nie mają za co. I nie mają za co, to już nie tylko kwestia samego zakupu żony i wesela, ale później też tą żonę trzeba utrzymać i rodzinę. I to jest bardzo przykre, bo jeżeli oni tego nie zrobią, nie będą mieli dzieci. I teraz zobaczcie, dzieci pracują zajmując się bydłem. Jego wiek, jego równolaci pełnią tą funkcję security, taką gospodarczą, zarządzania stadem, z którego utrzymuje się cała rodzina. A seniorzy, jak on zostanie kiedyś dziadkiem, no właśnie są utrzymywani dzięki pracy tych małych dzieci, czyli ich wnucząt, kolejnych pokoleń. Czyli Niangu, jeżeli zostanie kiedyś seniorem, nie mając żony dzieci, to kto się nim zaopiekuje? 80% jego kolegów jest w podobnej sytuacji jak on. Za 20-30 lat będzie dramat dla nich, dlatego że oni, no kto się nimi zaopiekuje? Tak, bo tutaj w Tanzanii państwo w ogóle nie dba jakby o
ochronę socjalną i nie ma tutaj odpowiednika ZUS-u, bezpłatnej służby zdrowia. Za to wszystko Teoretycznie trzeba jest ta płacić. bezpłatna, bo ja nie wiem do końca też jak to funkcjonuje, bo generalnie szkoły też są bezpłatne, tak? Tak jak w Polsce no, musimy kupić podręczniki dla dziecka, trzeba kupić mundurek, no to tutaj też tak trzeba dziecko wyposażyć jakby do tego, żeby do szkoły poszło i trzeba kupić to śniadanie, buty do szkoły, jakiś plecak. Na to oni nie mają pieniędzy. I to jest bardzo często blokada rzędu 100-200 zł na rok, żeby takie dziecko poszło. W 7 klasie tak jest większa opłata z uwagi na to, że te dzieciaki kończą edukację, ale to też są z punktu widzenia naszego europejskiego naprawdę groszowe sprawy, a tutaj jest to często powodem tego, że takie dziecko dalej do szkoły po prostu nie pójdzie, rezygnuje po 6, po 7 klasie, tylko dlatego, że rodzica nie stać jednorazowo, żeby zapłacić 200 000 szylingów, to jest około 370 zł dzisiaj, tak? No, W skali roku. w skali 12 miesięcy, więc tego typu zagadnienia dla nas są trudne do zrozumienia i do wyobrażenia. Oni bardzo dużo się uczą przez obserwowanie. To jest właśnie piękne, że jak oni będą mieli możliwość poobcowania z ludźmi, którzy też będą im życzliwi, ale nie będą chcieli ich na siłę zmieniać, to oni też wiele rzeczy do siebie adoptują, tak? I to mają taką szansę krok po kroku przez obserwację, przez doświadczanie poszerzać te swoje możliwości, tak? To, że wy tutaj przyjechaliście, też jestem wam bardzo wdzięczna, bo dla nich to jest niezwykle pouczające, ich też oswaja z ludźmi. Niangu kilka lat temu, jak jechał na Zanzibar, on się panicznie bał, bo on znał tylko ten świat, taki dom. Wyobraźcie sobie teraz chłopaka, który głoduje tygodniami, który naprawdę w skrajnej nędzy ma marzenia, jak każdy chłopak. Chciałby grać w piłkę, chciałby lepiej wyglądać, chciałby o siebie zadbać, chciałby pójść do fryzjera, nie być obcinany żyletką, tak, przed domem, przez kogoś. No bo już pewne rzeczy gdzieś nawet w miasteczku widział. I wyobraźcie sobie mieszkać w takim domu i wyruszacie w podróż kilkunastogodzinną do wielkiego miasta oświetlonego neonami jak Dar es Salaam. Musicie wsiąść na prom i popłynąć przez ocean. To jest dla niego wyprawa zamorska, no to jest coś niesamowitego. Tym promem masuje się panicznie boją wody, a tutaj musi płynąć promem na Zanzibar. Wyobraźcie sobie, jaka to jest odwaga też i męstwo, żeby po prostu wsiąść na taki, wyjść z tego domu i pojechać do wielkiego świata. Nie wiesz, jak działa spłuczka w toalecie, nie wiesz, jak działa klamka do drzwi, oni nie mają klamek. Niangu na początku z każdymi drzwiami walczył, to było tak śmieszne, bo to była taka szarpanina po prostu z kluczem, z otwieraniem. Ja się zastanawiałam, kiedy wyciągnie swoją broń i zacznie po prostu te drzwi tam rozwalać i wyjdzie z futryną. Dla nas oczywiste rzeczy, a dla niego nie. Papier toaletowy, nie? W ogóle co to jest? I po co? I po co, nie? W ogóle to takie łotrzyństwo, to było, nie? Te, no, niesamowite rzeczy. Zachowanie, zobaczcie, tutaj mamy klepisko, ja mam końcówkę kawy, no i teraz Masajowie też są niesamowici, bo oni się nie przejadają, zje tyle, nawet w głodzie, nawet jak tydzień by nie jadł, a dostanie jedzenie, to się nie napcha na siłę i nie będzie jadł na zapas. Zje tyle, ile może. Więc jeżeli mu zostanie tej herbaty i już jej nie może, to w masajskim domu co się robi? Wyleje się to. Normalne, tak? Na podłogę. I teraz wyobraźcie sobie, jedzie taki chłopak do Dar es Salaam, jest w fajnym hotelu, je śniadanie, które ma w cenie i co robi z herbatą, która mu została? Albo z rosołem, który mu został? Więc to są różnego rodzaju, wiecie, to takie rzeczy, takie smaczki z podłogi. Masajowie też są wyjątkowo spokojną nacją. Bardzo cicho ze sobą rozmawiają, kiedy tutaj na przykład się spotka 6-7 mężczyzn, nie jest głośno, tylko to jest taki bardzo przyjemny szept prawie, tak, i też te ich tony i głosy, i nawet w trudnych sprawach, które tutaj czasami obserwowałam, też się rozmawia w bardzo podobny sposób i niezależnie od tego, czy to będzie duży sąd masajski, czy to będzie rozmowa taka karcąca jakieś dziecko, to nigdy nie ma tutaj krzyku, nie ma podniesionego głosu. Są też bardzo łatwowierni, oni we wszystko bardzo łatwo wierzą. No pamiętajmy o tym, że oni nie znają mapy nieba, nie mają swojego pisma, nie znają świata takiego, jakim my go znamy. No dla nich na przykład bardzo legendarne opowieści wyjaśniają to, jak świat jest zbudowany, które sobie powtarzają ustnie przy okazji właśnie takich spotkań w domu przy ognisku. Babcia opowiada, że księżyc na przykład walczył ze słońcem na masajskie kije i na księżycu do dzisiaj możemy zobaczyć blizny, tak jak oni miewają takie właśnie przyciemnione blizny na swojej skórze. Ale przez to i na słońcu oczywiście też takie blizny są po walce, ale że słońce wygrało, to słońce ma to prawo świecić mocniej. I to słońce i księżyc
jest trzymane przez Boga, który jest gdzieś wyżej, więc oni w ten sposób opisują swój świat i to jak my do nich mówimy różnego rodzaju pojęciami typu średniowiecze, typu, że na przykład kiedyś usłyszałam w masajskiej chacie, że no mieszkacie jak w średniowieczu, no Masaj się śmiał, ale dla niego średniowiecze to może bym myślał, że to nazwa hotelu, czy nie wiem, rodzaj kurortu, bo oni naprawdę takich rzeczy nie wiedzą i też jak ktoś tutaj przyjedzie, to powinien się liczyć z tym, że trzeba mieć ogromną cierpliwość do nich, dlatego że oni nie rozumieją, nawet jak się wydaje, że rozumieją, o czym do nich mówimy, to bardzo często to jest takie rozumienie, oni usłyszą komunikat, ale nie wiedzą, co dalej z nim zrobić i wielu rzeczy nie zrobią, bo albo kulturowo im to nie wypada, bo na przykład mężczyzna nie wpadnie na pomysł, żeby ponieść walizkę, czy żeby gdzieś tam coś zrobić, ale kiedy się go o to poprosi, to on to zrobi bardzo miło, tak jak dzisiaj Niangu wziął zakupy, czy gdzieś tam, prawda, zaparzył mi kawę, czego normalnie mężczyzna w masajskim domu nie robi, tylko trzeba bardzo konkretnie wyrażać swoje potrzeby, ale też trzeba mówić bardzo prostym językiem, dlatego że oni bardzo prosto żyją i ich zasób wiedzy dotyczącej świata i podstawowych pojęć jest bardzo, bardzo ograniczony. Tak jak wspomniałam jeszcze z tą cierpliwością, oni zrobią w takiej technologii, w jakiej oni potrafią i rozumieją i to też potrafi wywołać w nas złość, bezradność, gniew, różne takie negatywne emocje i oni nie zrobią tego po złości, nie zrobią tego, bo chcą zaszkodzić. Niangu za każdym razem, jak wykonywał różne zlecenia budowlane, on był taki dumny, że to zrobił. Jak przyjeżdżałam na miejsce i widziałam po prostu efekty, to nie wiedziałam, czy się rozpłakać, czy po prostu kogoś zamordować, ale w pewnym momencie przychodzi taka świadoma, nie odpuszczenia, ale akceptacja. Oni tu, no dzisiaj byliśmy też w sklepie budowlanym, nie mają podstawowych narzędzi. Dla nas jest tak oczywiste, że się kupuje takie czy takie narzędzie to do zrobienia czegoś. Tutaj tego po prostu nie ma i też trzeba im w wielu aspektach zaufać i dla nas to też jest bardzo terapeutyczne, bo my się też otwieramy na nowe i widzimy, że można wiele rzeczy zrobić zupełnie inaczej. No dzisiaj usłyszałeś, prawda, świetne szkolenie, że u nas, prawda, żeby jakby włożyć rurkę do baniaka, wcale nie trzeba mieć takiego specjalistycznego urządzenia twornicy, tylko wystarczy sobie to odpowiednio wypalić, prawda, czyli mieć coś gorącego i sobie, bo my tutaj w Tanzanii tak to robimy, prawda, odkrywcze. Dokładnie. Technologia XXI wieku. No ale a propos właśnie tej ich naiwności i łatwowierności, to też właśnie przy takich chociażby sprawach technicznych, budowlanych się pokazuje, bo Masaj nie zweryfikuje, nie sprawdzi, on nie ma pojęcia, o czym my do niego mówimy i nawet jeżeli przyjdzie tu fachowiec i coś wybuduje, to Masaj tak czy siak będzie zachwycony, że w ogóle coś się zrobiło, bo on żyje w takich warunkach. I teraz nie ma też takiej refleksji, nie ma takiej umiejętności, żeby sprawdzić. Widzicie, tutaj Niangu ma telefon, sobie coś tam sprawdza, ale on przegląda jakby w taki sposób bierny. Nie zadaje w sposób aktywny pytań. On nie potrafi wykorzystać Google'a, czy map Google'a, czy różnych takich komunikatorów do znajdywania informacji, do weryfikacji tego, co zrobią inni. Ta naiwność też się przejawia w tym, że uwierzą we wszystko, co od nas usłyszą. I naprawdę bardzo łatwo jest wkręcić Masai, może to być na jakiś moment śmieszne, dopóki to rzeczywiście jest żart, ale no wykorzystują to różne tutaj środowiska, tak? Z jednej strony kaznodzieje na przykład wykorzystują, którzy przyjeżdżają i naciągają jacyś z różnymi błogosławieństwami, za które najpierw każą sobie zapłacić. Albo na przykład też tu była jakiś czas temu lekarka, która przyjechała i powiedziała, że ona tutaj też ma znakomite możliwości leczenia. Nie była to szamanka, lekarka po medycynie z Pryciula, która też za ogromne pieniądze o wartości jednej krowy czy nawet więcej badała Masajki bez USG, bez żadnych narzędzi tak naprawdę i stwierdzała, nie wiem na jakiej podstawie, na co są chorzy, tak? Na przykład tutaj mama Niangu ma konkretną historię choroby ze szpitala, to nawet pani doktor, jak mama tam poszła i chciała się zapytać, czy pani doktor jest w stanie jej pomóc, to ta oczywiście powiedziała, że tak i od razu podała bardzo wysoką stawkę i nie była zainteresowana tymi wynikami badań szpitalnych nawet. No i na jakiej podstawie ona chciała zdiagnozować? No właśnie. A Masajowie w to wierzą, zapłacą i są gotowi zapłacić naprawdę bardzo wysokie pieniądze, no bo któż nie chce być zdrowy? Któż nie chce mieć szczęśliwego życia? Któż nie chce sobie kupić błogosławieństwa, tak, i dobrego życia, żeby krowy nie chorowały albo tak. Coś takiego. No a tu wystarczy, żeby te krowy nie chorowały, żeby nie spał taki cielak po prostu w ciemnym pomieszczeniu w zaduchu, bo to nie jest naturalne środowisko dla cielaka w takim miejscu, w jakim jesteśmy. On powinien spać przy swojej mamie, tylko powinien mieć po prostu odpowiednie ku temu warunki, spokojnie w warunkach polowych, gdzie wcale temperatura nie spada do bardzo niskich, spokojnie to by tutaj przetrwało.
No tylko trzeba było właśnie by odpowiednio zagospodarować, tak? A takiej wiedzy potrzebują, a ja też jako kobieta w tej kulturze i masajskiej, ale też Swahili no nie mam pewnego przebicia, jeżeli chodzi o wartość wiedzy. Z jednej strony Musungu to nie wiedzą, że lepiej, tak? Ale jak na przykład wiele rzeczy mówię, to oni negują tylko przez to, że jestem kobietą. Gdyby to samo powiedział mężczyzna, miałoby to zupełnie inną wartość merytoryczną. To dzisiaj mieliśmy taki przypadek i Maciek o tym wspomniał. Nie? I tak było rzeczywiście, że coś, o czym ty powtarzałaś kilkanaście razy, zobaczył u nas i od razu wdrożył. Chodziło chyba o jedzenie frytki, tych... tak. O Chipsy ma jaj, frytek, tak. Frytek z dokładnie. jajkiem, nie? Bo Masajowie jajek nie jedzą i ja zawsze jak tu robię jajko, to jest wybrzydzanie. Dzieci to nawet takie mają odruchy wymiotne po prostu w zabawie, że jeżeli niedobrze. Dopiero raz kosztował jajko, jak przyjechała mama Niangu jest bardzo otwarta i ja w domu właśnie na takim palenisku usmażyłam najpierw cebulę z papryką, z pomidorem i na to wbiłam tam jajeczko z solą. No to ona tę małą porcję podzieliła na tam ileś osób, każdy wziął po łyżce, no to były reakcje bardzo różne, a mama powiedziała, że dobre i że to jest fajne. Ale pomimo tego, że zobaczyła i pomimo tego, że jej mówię, że ma duży problem ze zdrowiem, że jajko to jest tak naprawdę w jej wydaniu najlepsza medycyna, bo najpierw trzeba się dożywić, a później trzeba się leczyć. I tutaj wiele chorób jest z niedożywienia tak naprawdę. Jak jej mówię, że jedno jajko dziennie to jest jak medycyna, jakbym jej przepisała wręcz tabletkę, to czy myślicie, drodzy Państwo, że ona chociaż raz taką jajecznicę zrobiła? W życiu. A ja tą jajecznicę zrobiłam w rękach bez narzędzi, żeby jej pokazać, że nie potrzeba narzędzi, że wystarczy tylko właśnie taki garnek, ogień, troszkę oleju, właśnie w rękach pokroiłam te warzywa, one pięknie kroją w rękach, też potrafią to zrobić, więc ja jej pokazałam, że skroiłam, wbiłam to jajko, pokazałam jak sprawdzić to jajko, ale no smaczne, tylko że nie do Ale powtórzenia. dzisiaj zasuwał frytki z jajkiem i mówił, że smaczne. Tylko dlatego, że myśmy jedli z Maćkiem, no. Tak. Więc dlatego też te wizyty tutaj, one są takie Trochę ważne. żeśmy go podpuszczali, mówiąc o tym, że my tak jemy, że to jest dobre. Jako faceci myślę, że on też trochę inaczej to przyjmował. Tak. Dokładnie. Też jest niesamowite obserwować masajskie dzieci, które nic nie mają. Nie mają plastikowych zabawek, klocków Lego, kolorowanek, nie mają narzędzi plastycznych, no, żyją w takim domu, jak widzicie. A zabawkę sobie potrafią zrobić z wszystkiego. Patyczek to jest zabawka, kochają grzebać w śmieciach i wyciągać i bardzo często jest tak, że zbieramy tutaj po okolicy wszystkie śmieci, przynosimy do domu, są w worku. Na drugi dzień rano wychodzę, a połowa tych śmieci z powrotem w buszu, bo każdy kawałeczek, nie wiem, plastik na szyjce od butelki, który jest tą częścią, która trzyma zakrętkę na początku, żebyśmy widzieli, że to nigdy nie było otwierane, stanowi doskonały materiał do plecionki na przykład, tak? Każda jakaś taka, nie wiem, gumka, recepturka, to już jest zaraz właśnie biżuteria. Kochają biżuterię, każdy musi mieć tych korali dużo. Więc stroją się bardzo, przynosi im to szczęście i nawet maleńkie dziecko, które jeszcze nie chodzi, już bardzo często ma bransoletkę taką na stałe na nóżce czy na rączce. No i te zabaweczki, które tutaj są bardzo często też zrobione przez nich samych, bo chłopcy, którzy są w buszu przez wiele godzin ze zwierzętami, uczą się, można by powiedzieć, rzeźbiarstwa, bo potrafią sobie wystrugać małe zwierzątka, małe gazele, małe krówki. To naprawdę wygląda niesamowicie, wiecie, takiej wielkości wystrugane zwierzątko. Czasami szukają też takich roślin, ja wam jutro w buszu pokażę, takich kulek z rogami, które wyglądają jak głowa byka. I oni sobie to urywają i robią sobie walkę bików z tego. No. I to się bardzo fajnie bawią. Albo kawałek gałęzi właśnie z wilczomleczu kandelabrowego, tego pięknego kaktusa dużego, który puszcza biały płyn, który jest też lekarstwem. No to oni z tego sobie robią wyścigi samochodów. Potrafią sobie wystrugać takie jeździdła, rowery, takie hulajnogi ze skrętną kierownicą, tylko bez pedału, że trzeba się nogami odpychać, z siodełkiem. No genialne sprawy robią, także tutaj ich kreatywność jest niesamowita. Nie biją się o te zabawki, świetnie się, dla nich też nie przywiązują się do tych rzeczy. Dzisiaj mam, jutro nie mam, oddaję bez problemu. Gubią tych zabawek bardzo dużo, no bo w każdej chwili mogę sobie wystrugać nową. Nie ma dla nich kłopotu, że ktoś coś weźmie, to widać też po ubrankach, nie? Dzisiaj ja, pojutrze ktoś inny, taka Afryka Share, to wszystko się kręci, krąży. No w ogóle atmosfera tego domu, jak dla mnie osobiście, jest niesamowita. To palenisko, ten zapach, te osmolone belki na górze. Samo to, że jakby mama gospodyni sama zbudowała ten dom własnymi rękami, bez pomocy mężczyzn. To jest po prostu coś dla mnie
absolutnie niesamowitego no i po prostu tak tutaj siedzimy, tu jest taka energia, tu jest rzeczywiście skrajna bieda, ale ci ludzie są tak szczerzy, tak prości, tak też naiwni bardzo często i wykorzystywani przez różnych ludzi. No, że tutaj po prostu siedzimy i jesteśmy szczęśliwi, to jest niesamowite. Nie potrzebujemy, nie potrzebujemy jakichś wypasionych samochodów, drogich telewizorów, jakichś innych dziwnych rzeczy, tylko po prostu spędzać czas w takim miejscu. No i rzeczywiście to, co powiedziałaś, to mnie przeraża, że ta cywilizacja zachodnia wkroczyła w ich świat, odebrała im ziemię i oni dawaliby sobie radę, tak jak dawali sobie radę przez tysiące lat, ale teraz zostali po prostu wyparci ze swoich ziem. Zatrzymani w miejscu. Tak, właściwie są w potrzasku. Tak, oni są zamrożeni, oni nie mogą żyć tak jak żyli, takimi metodami, które się sprawdzały, no i żyją po prostu na jakimś marginesie. No i tutaj naprawdę wielki szacun w ogóle dla Ciebie i to, co robisz, to jest po prostu coś niesamowitego, bo sama Twoja obecność, sama Twoja energia, spędziliśmy z Tobą kilka dni i jesteśmy po prostu w niebo wzięci, zachwyceni, więc tutaj jeżeli chodzi o pomoc, to też mi się wydaje, że nawet jakby ktoś tutaj przyjechał, pobył tydzień i pokazał im, jak uprawiać ogródek, jak zadbać o zwierzęta, o higienę, o takie podstawowe rzeczy. Może ktoś ma wiedzę medyczną, może ktoś ma wiedzę z zakresu edukacji. To naprawdę zapraszamy. Tutaj wszystkie ręce na pokład. Każda jakby pomoc się przyda. Czasem dobra rada nawet.